Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i serdecznie Was zapraszam na tutorial. Raz w miesiącu jest taki tutorial, gdzie Wy wybraliście, w tym miesiącu Wy wybraliście zapach i jest to Atelier des Ors Villa Primrose. I to jest tak, że ja spróbuję to, co sobie tam myślę o tym zapachu, odtworzyć. Wy to wiecie już, bo macie i miniaturkę, i tytuł. Ja spróbuję po swojemu namalować to, co myślę o tym zapachu. No i zamierzam troszeczkę może poszaleć. Próbowałam zakryć brwi, nie do końca mi to wyszło, ale o tym dowiecie się w kolejnej części filmu, na co serdecznie Was zapraszam. Nigdy nie pokazuję Wam etapu przygotowania brwi, dlatego że na ogół robię je tam po swojemu, jakoś standardowo. Natomiast dzisiaj, ponieważ ja je planuję totalnie przykryć, więc je wyczesuję najbardziej jak się da, przyklejając do skóry. Czyli najpierw robię to do dołu, tak żeby pokryć tu wszystkie, żeby mieć pewność, żeby one się mi dobrze przykleiły, żeby one mi się bardzo dobrze przykleiły do skóry. Ja wręcz je mocno wyciągam, bo ja je będę pokrywała, słuchajcie, korektorem. I dlatego potrzebuję tu mieć je dobrze przyklejone. Po prostu zakładam, że będę potrzebowała większej powierzchni oka niż zwykle. Dzisiaj używam Rabanne. Ja oczywiście mam tylko zarys tego, co chcę zrobić, ale ten zarys jest taki, że mogę potrzebować większej ilości, więc daję dużo korektora po to, żeby totalnie przykryć te brwi i one, ponieważ jest mydełko, to powinien ten korektor też bardzo dobrze się zaaplikować. Widzicie, ja mam ciemne te brwi, więc u mnie one się i tak przebijają i nie pozbędę się ich tak całkiem, ale przynajmniej może nie będą tak widoczne. Postaram się przykryć je tak, na ile umiem. Jest jeszcze taka opcja i to też na to wpadłam, że mogłabym je przykryć białą farbką, którą mam, ale to by było nienaturalne. Musiałabym i tak tę białą farbkę jakoś zabarwić, czyli coś do niej dodać, żeby ona była po prostu w kolorze ciała, bardziej właśnie korektora, tego co będę miała ogólnie na powiece. I to wychodzi, że tego produktu jest, było nie było dużo, bo on jakby mimo wszystko się trochę ściąga poprzez tą gąbeczkę, a niczym innym za bardzo nie mogę tego zrobić. Ale to trudno, przykryjemy jak przykryjemy. Może tak się okazać, że jak będę robiła właśnie sobie makijaż oka, to albo to przykryję, albo później w te miejsce narysuję brwi. I po prostu na tym będę sobie pracowała, więc to nie jest nic straconego, ale wezmę teraz sobie puder, żeby zasetować to wszystko i zobaczymy jeszcze jak przypudrowane, a naprawdę dam tego pudru, wiecie, solidnie, żeby to właśnie tak mocno, że jeszcze ten puder bardziej przykrył. Tylko że później też chcę, widzicie to, nie wygląda teraz ładnie, nie? Ładniej wyglądało to z samym tym korektorem niż teraz z tym pudrem. Tak jakby ten puder się rozwarstwiał. Ja to robię pierwszy raz, chciałabym po prostu Wam pokazać może coś innego niż zawsze. Wydaje mi się, że wiecie co, naprawdę, ja po prostu mam tak chłodny
włoski brwi. Zresztą widać, jaki mam odrost i dlatego jest bardzo ciężko takie brwi przykryć. Wydaje mi się, że tu się zrobiło dużo gorzej niż tu. No ale wiecie co? Ja to sobie jeszcze tutaj, później tu muszę to totalnie jakoś zetrzeć, no bo jakby tu przyjdzie podkład. Mam wrażenie, że tu nałożyłam dużo za dużo, tu nałożyłam mniej. Dobra, uznajmy, że na razie to tak ma być. Słuchajcie, ja jak robię coś pierwszy raz, no to też ja lubię znajdywać sposoby na pewne rzeczy, no ale często to za pierwszym razem nie wychodzi, więc skupmy się na tym, żeby przygotować oko i tyle. Powiedzmy, no te brwi nie są zakryte, ale dobra, mniejsza z tym, zobaczymy, co będzie się działo dalej. Mam taki pomysł, żeby troszeczkę może w jakiś sposób zaszaleć. W jaki sposób zaszaleć? Otóż wyjęłam paletę Muerte Smelt, no jak róża to czerwień musi być, ale ponieważ tu mamy złote drobinki, to też mam taki eyeliner złoty i może rozbierzmy na czynniki w ogóle pierwsze ten zapach, co w nim do końca się znajduje, bo to, czym pachnie, no to dla mnie to jest róża dżemowa, słodka, piękna, bardzo, bardzo piękna, ale jednak nie wyczuwam tu za bardzo innych nut. A co nam mówi Fragrantica, że w tym zapachu jest? Otóż ja w życiu bym nie powiedziała, że jest tu na przykład skóra, a ponoć jest. Nie powiedziałabym też, że jest irys, bo nie wyczuwam tu za bardzo jakiejś pudrowości. To jest naprawdę stricte różane. Stricte różane perfumy. Róża jest w sercu, jest ambrette, jest drzewo ambrowe, jest piżmo i jest gruszka, której też nie wyczuwam. Więc co ja tu wyczuwam? Słodką różę. Przepiękną, naprawdę uwierzcie mi, że to jest tak piękny zapach, ale ani gruszki, ani żadnego ambrette, ani skóry nie wyczułam w tym zapachu. Natomiast sugerując się buteleczką, tym co jest w środku i tym co ja czuję, postaram się Wam opowiedzieć pewną historię tego zapachu, bo róża od kolców się zaczyna, nie? I kolcami stoi, więc może i my trochę od kolców zaczniemy. Mam do tego przygotowany też eyeliner i zaczynajmy tą przygodę z nowym tutorialem i makijażem. Biorę sobie, słuchajcie, taki pędzelek dosyć... biorę taki pędzelek precyzyjny. Gdybyście chcieli wiedzieć, skąd ja w ogóle biorę takie bardzo precyzyjne i takie, no, twarde dosyć włosy i takie naprawdę cienkie, to są to pędzelki do paznokci. One świetnie się nadają właśnie do precyzyjnej roboty. I co teraz robimy? Chciałabym stworzyć oko troszeczkę w innym miejscu. I ponieważ ja mam asymetrię, ta brew idzie bardziej do góry, ta idzie bardziej prosto i zawsze staram się je sobie w miarę dorównać, to dzisiaj próbowałam je zakryć i nie za bardzo mi to wyszło, ale wiecie, ja się uczę. Ja się tak samo uczę cały czas, więc chciałabym stworzyć nowe oko. I teraz jak to zrobić? Pójdziemy sobie najpierw od tego momentu, od którego chcę, żeby te nowe oko szło. I na otwartym jest najlepiej to zrobić. Robię sobie dzióbek. I teraz prowadzę to w tę stronę. Przemalowuję delikatnie
później będziemy to innym kolorem przeprowadzać. I lecę. I teraz nie mogę za mocno, no bo ja nie mam dużo tej powierzchni. Taki dzióbek zrobię sobie. Nie mam za dużo tej powierzchni, więc teraz chcę na to nałożyć ciemny cień i nałożę na to, słuchajcie, wezmę sobie taki mały, precyzyjny, nałożę na to ten cień ciemny. On jest chyba podszyty zielenią, z tego co kojarzę. Nie niebieskością, no taki szary bardziej. I ja to po prostu sobie doklepię tym cieniem, jednocześnie przesuwając i po zewnętrzu strony rozdymiając. A tu zaznaczamy, tu chcę, żeby to było zaznaczone mocniej, a na zewnętrzu już nie aż tak. Idę w miarę do środka. I teraz dla kontrastu ten cały dół zrobię sobie żółty. Znaczy, będzie to sugerowało złoto, ale na razie nie użyję złota jako złota, tylko właśnie ten żółty, który tu mam w palecie. Wezmę sobie do tego jakiś taki pędzelek w miarę. Czekajcie, bo... Dobra. I ten żółty właśnie z palety Melt, on będzie mi taki trochę przypominał złociszcze. Może nie tak dokładnie, ale coś w ten deseń. Tu chcę go włożyć. Nie patyczkuję się z tym cieniem w sensie takim, że dowalam go na tyle, żeby był dobrze widoczny, no ale też nie może się brylować. Ale chcę, żeby był mocno widoczny. Dobra, uznajmy na razie to tak. Zrobię te oko i zaraz do Was wracam. Nie nagrało mi się, więc przepraszam Was, ta część mi się nie nagrała. Narysowałam sobie złotym linerem takim. Naszkicowałam bardziej taką różę. No i ja jakby nie jestem aż tak uzdolniona, żeby umieć piękne kwiaty rysować. Więc tym bardziej na oku, więc naszkicowałam sobie taką różę, taką dużą, że tak powiem. Nagrałam to, jak to robię, no i ponieważ zostało mi tu trochę miejsca, to żeby nawiązać do tej róży i do tego, że to jest kolec tej róży, to wprowadziłam sobie ten kolor pośredni, czerwony, i jeszcze tak go tu wblendowałam do samego tego szkicu tej róży. No i teraz będziemy się bawić tą różą. I o co chodzi w ogóle z tą różą? Złoto, no to wiadomo, złoto się wzięło od tych drobin, które są tutaj w tym flakoniku. Natomiast cała reszta to zrobimy taką dżemową, mocną różę, taką w ogóle dzika na przykład róża też, te takie, dzika róża ma takie owoce i one są takie bardzo czerwone. Ja bym chciała troszeczkę sobie zacząć szkicować to, właśnie idąc od dosyć ciemnych obrzeży w coraz to taką jaśniejszą czerwień i zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie, jak to będzie wyglądało. No i co? I zaczynam sobie od tej najciemniejszej czerwieni. Szkoda, że mi się tamto nie nagrało. No. To jest taka, słuchajcie, dosyć będzie precyzyjna robota, mam wrażenie. No bo trzeba te konturowanie tu wypełnić, trzeba ten zarys tego wypełnić, ale tak, żeby to się później wyblendowało.
lecę bordową czerwienią i zacznę właśnie górę taką ciemną, a będę schodziła coraz bardziej w jaśniejsze cieniowanie. Coraz jaśniejszą czerwień. Cieniuję to, co tu mam. Ja to tak, wiecie, wklepuję i cieniuję i to robię. Jakby nie blenduję zamaszystymi ruchami, bo nie uzyskam idealnego przejścia i gradientu. Jeżeli zacznę to tak robić, to bardziej jak korona wygląda niż róża. No ale dobra. Uznajmy, że się po prostu świetnie bawimy. Ja się inspiruję perfumami, a wy na szczęście nie musicie zgadywać, co to za zapach. Bo mogłoby być różnie, nie uważacie? Mogłoby być dosyć ciekawie, jakbyście jeszcze mieli zgadywać. Dobrze, i teraz lecimy z tą średnią taką czerwienią w dół. Po prostu sobie teraz nakładamy trochę na to już, co jest, ale już, ponieważ jest gradient zrobiony przez kolor, to ja już tego tak nie wklepuję, tylko już bardziej staram się to rozdymiać. I najciemniejszy kolor jest nałożony, więc tutaj chodzi już tylko o zbudowanie gradientu, czyli przejścia. No i żeby to te dwa cienie się połączyły i nie było żadnego takiego dziwnego odcięcia, to po prostu to już takimi ruchami troszkę przeciągłymi robicie. Jak gdzieś widzicie, że coś jeszcze można by było lepiej, to tam dokładacie tego jaśniejszego cienia. Po prostu powstanie Wam taki fajny gradient. Tutaj została nam najjaśniejsza czerwień i ją dajemy już do końca. Też zahaczając i przesuwając na poprzedni cień, żeby, wiadomo, uzyskać przepiękne przejście. Jeżeli za dużo weźmiecie cienia, to tam, gdzie głównie ten cień ma wylądować, i później przesuwacie na powyższy. I w ten sposób uzyskujemy piękny gradient. No i mamy. Słuchajcie, jakoś tak jest mi po prostu dziwnie z tą stroną. Więc tak sobie myślę, że wezmę jeszcze tego żółtego cienia, zobaczę tak delikatnie, co on mi da i czy on mi coś da. Generalnie na dole to wyszło super z tym cieniem, ale tu nie chciałabym już mieć takiego odcięcia, tylko jakieś takie może delikatne zaznaczenie, żeby tu nie było tak pusto. No nie wiem, czy to coś da. Nie za wiele chyba. Dobra, nie ma co kombinować. Jeżeli chodzi o teraz moje brwi, ja po prostu sobie tylko tu dokoptuję jakieś takie niezbyt też regularne. Chcę, żeby one były drapieżne, żeby one takie... Chcę, żeby wyglądały jak takie rozproszone igiełki, które po prostu nie mogą znaleźć swojego miejsca do końca. I nie zależy mi na regularności ich, a raczej na tym, że mają efekt niewydepilowanych, no i takich nieujarzmionych. I tak to bym ogólnie widziała. Ponieważ mam rozbudowaną górę, bo nie można powiedzieć, że makijaż nie jest rozbudowany, to chciałabym dół już zachować taki normalny, jaki jest. Dam tylko złotą kredkę
seforową mam taką złotą kredkę i ją po prostu dam na linię wodną oraz przeciągnę na dół. I tak naprawdę to będzie wszystko. Lecę teraz z cerą. Ja tą cerę dokończę sobie, zrobię bez Was, bo ja tu nie będę z cerą kombinowała nic. Myślę, że dam tylko róż. W ogóle zrezygnuję z bronzera, dam dużo różu. I tak naprawdę to wszystko. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało. I zrobię sobie rzęsy, też nie sztuczne, tylko no, moje pomalowane. No i do Was wracam. Zrobiłam sobie brwi, nałożyłam dużo różu, użyłam dzisiaj różu House Labs, bo on jest intensywny, więc intensywnie sobie go położyłam i nałożyłam sobie, mam ręce uwalona, nałożyłam sobie bardzo złoty rozświetlacz od Toma Forda. No i zostały nam dół powieki, które mówiłam, że nie będę robiła nie wiadomo czego, oraz usta, z którymi też chciałabym zaszaleć, więc tak. Mam tutaj taką kredkę właśnie seforową, złotą, waterproof i mam cień złoty z YSL. Nie wiem, czy go użyję, ale póki co dam sobie tę złotą na razie na linię wodną, ale no nie tylko, bo ja poniżej ją też będę chciała położyć. Tutaj mi psuje ten tusz trochę. No, tak się dziwnie, wiecie co, rozsmarowuje. No ale dobra, widać ją. I teraz wpycham ją pomiędzy rzęsy, na dół powieki, przeciągając trochę też jednocześnie ten dół, który sobie tu zrobiłam. Chcę, żeby to było zaznaczone, ale wiecie, główne skrzypce gra góra, więc tu nic więcej nie planuję dodać, oprócz właśnie tak myślę, że tego skrzącego brokatu z YSL. Wezmę sobie ten właśnie złoty brokat z YSL, który mam. Stukam, bo nie chcę, żeby to mi się osypało wszędzie, chociaż jak się osypie, to nic wielkiego się nie stanie. Ale chciałabym tę złotliwość podbić. Tak się teraz zastanawiam, bo wiecie, makijaż zawsze ewoluuje, nie? Przyciągnę, żeby to drobinki były. Ale nie, tę górę tu zostawię. Po prostu to tylko wzmocnię. I tak zostawię totalnie złoty dół. I wezmę sobie roztarczkę z tego małego cienia. I teraz spróbuję narysować kontur tą złotą kredką. Dosyć przerysowany. Obrysowane usta. Mam tu taką ciemniejszą, powiedzmy czerwień. No to jest najciemniejsza czerwień, jaką mam. Więc potrzebuję czegoś do ust. Dobra, niech zostanie ten pędzelek. On nie jest do ust, ale niech będzie, bo jest duży. I teraz nakładam taki sposób od razu rozcierający do środka. Nie wygląda to dobrze. Raczej nie wygląda to dobrze. No ale widzicie, no i właśnie, użyję kredki do oczu czarnej jako konturówki. Ona niestety mi brudzi.
Ona się świetnie rozciera. I to bardzo w niej lubię, że teraz mogę po tej czerni nawet przejechać tą czerwoną. I zobaczcie, jak to się przepięknie łączy. Widzicie? A teraz środek zwieńczę pomadką taką czerwoną, ale jaśniejszą. I taką bardziej czerwoną. Delikatnie, żeby po prostu się odznaczało. Czyszczę te usta, bo jak widzimy zrobiło się bardzo brudno, więc ja to sobie odczyszczę. Zrobię coś z włosami i do Was przyjdę. No i jestem. Trochę coś tutaj pokombinowałam z tymi włosami. Zrobiłam sobie bardzo dziwną grzywkę do tego wszystkiego. Nie wiem, czy to się mi utrzyma tak jak ja tego chcę, ale to wygląda. Mi się wydaje, że dobrze. Słuchajcie, tak widzę zapach Atelier des Ors. Jako coś bardzo różanego. Jako coś, co skrywa tajemnicę, bo wydaje mi się, że róża taka jest i przede wszystkim, co najważniejsze, nie użyłam dziś bronzera, tylko różu, też znamiennie. Dlatego, że róża symbolizuje młodość, wieczną młodość. Ludzie się kąpali w płatkach róż i w mleku. Ogólnie róża zawsze była symbolem młodości i tak też chciałam ją tutaj przedstawić. Jako coś bardzo mocno takiego mrocznego i jednocześnie nieodgadnionego, ale z drugiej strony takiego potężnego. Tymi kolorami chciałam oddać tę potęgę. Złoty, no bo jest tu złoty kolor. Czy płyn jest różowy? Flakonik jest ombre różowo-przezroczysty, ale woda jest raczej jasna. Natomiast to, co czuję, ta dżemowość, wydaje mi się, że tym makijażem pokazałam to, co chciałam pokazać. Pokazałam Wam ten zapach. A czy Wy byście zgadli, że to jest ten zapach po tym makijażu? Nie mam pojęcia. Natomiast jedno wiem na pewno. Bawiłam się cudownie i liczę na to, że Wy też bawiliście się cudownie. I po publikacji tego filmu standardowo będzie ankieta. Te zapachy w ogóle do ankiety wybiera Wojtek. Ja go proszę, żeby przyniósł mi z mojej gablotki perfumowej 3 zapachy, obojętnie jakie tam ma ochotę. I on mi je przynosi i ja te 3 wstawiam do ankiety. Wy decydujecie finalnie, jaki to ma być zapach i co mam zmalować. I zdecydowaliście, że ma to być Villa Primrose. Także bardzo się cieszę, bo dużo jakby kreatywności to ten zapach we mnie wzmógł. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do następnego filmu, kochani. Pa!